No cześć, czas na rower. Dzisiaj rekreacyjnie postanowiłem pozwiedzać Góry Świętokrzyskie. Pojadę sobie czerwonym szlakiem turystycznym, pieszym, w stronę Świętej Katarzyny. Może do niej dotrę na Łysicę. Bez GPS-a. Dzisiaj będzie to old fashion, jak to się kiedyś robiło, kierując się znakami na drzewach. Jak to na szlakach turystycznych. Miejsca ciekawe, miejsca upamiętnienia pewnych wydarzeń. Muszę się przedostać tylko przez jezdnię i znowu jestem na czerwonym szlaku. Czerwony szlak. Trochę tu mokro, ale coś za coś. Będzie pięknie. Tutaj kiedyś zimą, jadąc w SPD-kach, wyłożyłem się niezliczoną ilość razy, poobijałem o lód i mi przeszło. Od tamtej pory jeżdżę w platformach. Gdzie ten czerwony szlak jest? No i zgubiłem go. Wiosna przyszła, cieplutko, przyjemnie, ale już trzeba pamiętać o tym, że kleszcze się cieszą z naszej wizyty w lesie. Trzeba się później dokładnie przejrzeć. Aj, no i tak całe te lasy wyglądają. Dziękujemy leśnikom. A to przejedziemy. Próbujemy. Zajechane. Jadę i wciąż widzę dużo śladów po górskich rowerach. Widzę, że nie tylko ja wpadłem na ten pomysł. No i świetnie. Ciekawe, czy kogoś dzisiaj spotkam, chociaż dzisiaj jest poniedziałek. Szlaki turystyczne piesze mają fajny klimacik, no ale flowu dla rowerów to nie ma. To jest pełen relaks. Wprawdzie słychać gdzieś daleko jeszcze jakieś auta, ale ptaki świergolą, są tu u siebie. Niestety widać znaki działalności człowieka. Znowu. Dzięki temu, że jesteśmy głęboko w lesie, słyszę głównie ptaki, już rzadko jakiś samochód. Coś pięknego. No a tu jakieś rury przez las puszczone. Już druga taka w tym obszarze. No i gdzie idzie szlak czerwony? Chyba tu. No i właśnie to jest cały urok szlaków pieszych. Rzadko się zobaczy takie widoki z drogi, z szosy. Pasmo klonowskie, zdaje się. Będziemy się tam wspinać.
Góra Radostowa 2 godziny, Święta Katarzyna 3:45. Ciekawe jak to wyjdzie na rowerze. W takich sytuacjach łatwo się przekonać, jak bezsensowne jest porównywanie kilometrów, kto ile przejechał. Dzisiaj przejechałem 20 km, zeszło mi ponad 2 godziny, więc średnia jest poniżej 10 na godzinę. A nie powiem, że jestem mniej zmęczony niż po 40-50 na krzosówce. Ale widoki są zacne. No tego się nie spodziewałem. Widziałem tam szlak w prawo, a ja pojechałem prosto, dlatego chciałem się zatrzymać, ale to już jest zbyt stromo. I nagle szlak się kończy barierką, ale jaja. Teraz się wspinamy na górę Radostową. Ale miało to być na rowerze, to robimy na rowerze. No cóż, podjazd szlakiem pieszym często bywa ekstremalny. Jadę sobie na najlżejszym przełożeniu, dlatego mogę mówić. Ale tu jest 20, 19, 21% chwilami. Więc mimo powolnego tempa można się zmęczyć. Prawie 3 godziny na rowerze. Przejechałem już 25 km. Tu było 21. A kamera to tak wypłaszczy, że będziecie myśleli, że udaje. No tutaj już muszę wprowadzić. Nie mam takiej techniki, żeby tu podjechać. - 427 metrów nad poziomem morza i się wspinam ciągle do góry.
na górę Radostową. I tak 19%. Jak jest 15%, to się odpoczywa. Trzeba się jakoś wydostać. I jedziemy z Radostowej. Święta Katarzyna, 1,5 godziny. Matko. A widoki mamy takie. A tak wygląda Łysica na początku maja. I Góry Świętokrzyskie. Ponad 3,5 godziny jazdy i 30 km przejechane. Szlakiem pieszym, turystycznym, zwykle 4 godziny to już jestem w domu. Coffee break, żeby jeszcze mieć siłę zdobyć Łysicę i wrócić do domu. Tu powinienem uiścić. Dokładnie tak. Okej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jest. Wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego 8 zł osoba dorosła. Więc jakby ktoś chciał przyjść sobie z rodzinką i boi się, że będzie stromo i niewygodnie, no to nie musi się bać. Schody na Łysicę. Właśnie się kopnąłem w pedał. Pamiętam, kiedyś zapytałem sprzedawcy, jaka jest różnica między tymi platformowymi pedałami, ponieważ niektóre mają takie tępe piny, a inne mają kolce. No, on mi wyjaśnił, że po tamtych z kolcami rany są cięte, a po tych z pinami rany szarpane. Tak, coś mnie zamroczyło. Faktycznie tutaj jazda rowerem jest w dół możliwa, w górę nie bardzo. Żebym na zjeździe dętki nie zostawił, bo kamsztorki są ostre, wystające. No nie udało się. Muszę przyznać, że wjechanie tutaj rowerem to mądry pomysł nie był. No ale jak już jestem tam 40 metrów w pionie do szczytu, no to już się wtargam. Ale nie jest to szlak na rodzinną wycieczkę rowerem. Szkoda by mi było teraz zawrócić, więc wnoszę rower na plecach. Ale to jest głupi pomysł. Bardzo głupi. Pomysł sam w sobie głupi.
Ale osiągnięcie jakie satysfakcjonujące. Okidoki. Nie mogę powiedzieć, że wjechałem, ale wniosłem rower. Nie zjeżdżam do Świętej Katarzyny, jadę dalej czerwonym szlakiem. Tutaj mogę jechać, tam bym musiał znieść rower, a to mi się mniej podoba, wolę tą górę objechać niż z niej schodzić. No proszę, Łysica, skała Agaty, 614 i teraz zależy komu wierzyć. Na mapie Locus Map Łysica ma 613, to ma 614. Według Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Agata i Łysica mają po 614. Kamyczki bywają troszkę zdradliwe. No, że mnie rozwalił oponę. A tu sprowadzę. To są rock gardeny. No to tyle. Wyjechałem czerwonym szlakiem w Kakoninie. Dwie osoby obsztykały mnie, że nie wolno jeździć tutaj rowerem. Problem tylko polega na tym, że ja kupiłem bilet normalnie w kasie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tak ubrany z rowerem w ręku. Więc dlaczego wtedy mi nic nie powiedziano?